Hej kochani, zapraszam was dzisiaj na małe porządki. Zrobimy sobie Declaru, ponieważ wiem, że w tych szafkach jest kilka kosmetyków, których nie będę używała, których nie lubię, albo których mam nadmiar, albo mam nie takie kolory jak trzeba i chciałabym się po prostu ich pozbyć. Przełożymy sobie wszystkie do takiego pojemniczka i potem pomyślę, co z nimi zrobić. Część z nich pewnie będę wyrzucać, część być może oddam, może jest coś nowego, co sprzedam. Zobaczymy. W każdym razie zapraszam do wspólnych porządków. Zacznijmy sobie może od rzeczy, których bardzo dawno nie robiłam, czyli od zrobienia porządków z pędzlami. Tutaj bardzo rzadko robię porządki, bo nawet jak jakiś pędzel nie jest jakiejś super jakości, no to często przydaje mi się po prostu do jakichś innych czynności, bardziej artystycznych, ale być może jest tutaj coś oprócz psich włosów, co jest tutaj niepotrzebne. Tutaj już widzę, ten pędzel jest bardzo stary, pomyślę, co z nim zrobić. Tutaj ten i ten pędzel. Ten pędzel. To są moje pierwsze pędzle, które kupowałam jeszcze na studiach. Ten jest całkiem. Tutaj w skośnych na pewno będzie porządeczek, bo mam sporo takich, o widzicie? Takich trochę porozwalanych. Do ust. Ten. I większy kaliber już widzę. Ten, jeden z najstarszych, mój najstarszy pędzel. Zobaczcie, jak on wygląda. Po co on tu w ogóle jest? On jest w ogóle zielony. I z pędzli chyba to wszystko, także przechodzimy do makijażu. Zacznijmy od ust i tutaj wiem, że tam kryją się dwie pomadki, które już powinny zostać wyrzucone. I to są te dwie. One są po prostu stare, przeterminowane. Tą ostatnio nakładałam, to porobiła mi bardzo dużo smug, więc to już jest na nie czas. No dobra, no to też jest już czas. Ona była z Colourpop, ale też jest bardzo stara i ją trzymałam na takie, wiecie, jakichś takich artystycznych rzeczy, ale nawet się boję jej już nakładać, więc tą też wyrzucam. Tutaj jeszcze pozbędę się tej chłodnej z Glam Shopu. Słuchajcie, ona no jest strasznie jasna, strasznie blada, wygląda mega trupio, więc nie będę jej używała. Nie chcę mi się nie kombinować też, żeby ją jakoś tam przerabiać i tak dalej. Mam tyle produktów do ust, że nie potrzebuję tego, więc na razie ją odkładam. Słuchajcie, błyszczyki. Myślę, że ten leci, bo moim ulubionym jest ten chłodzący, a ten rozgrzewający tak średnio mi podpasował, więc chyba się go pozbędę, szczególnie, że mam sporo błyszczyków. Następnie ten Glam Shop Pokusa to jest chyba, więc ten też leci. I z Claresy odcień Kira, którego w ogóle nie używam, a mam jeszcze inne, także wystarczy mi. Tusze do rzęs i tutaj na pewno odpada ten z Claresy, który mi kompletnie nie podpasował. Tu znalazłam jeszcze nieotwarty jeden cień w kremie z Glam Shopu i jest prześliczny, ale pomyślałam, żeby wrzucić go może do jakiegoś rozdania dla was. I wiecie co, pozbywam się też tego żelu z Glam Shopu, tego usztywniacza, bo nie jest wcale taki mocno usztywniający, jakbym tego chciała, a użyłam go raz, więc może właśnie oddam jakiejś koleżance bądź komuś takiemu. Pozbywam się też tej pomady z Claresy, ale nie dlatego, że jest kiepska, tylko dlatego, że rzadko używam pomad, a mam bardzo podobny odcień tutaj z Glam Shopu. A zobaczcie, jaki malutki słoiczek jest tu, a jaki potężny słój jest tu, więc nawet szkoda mi przestrzeni. A że użyłam go dosłownie kilka razy, to akurat, wiecie, będzie można komuś dać. Moja kochana szuflada z podkładami. Tu mam ten podkład z Claresy Doll Up i sobie zostawię ten odcień. Bardzo lubię ten podkład, ale mam dwa, które mi nie pasują i chętnie komuś sprezentuję, bo były tylko zesłoczowane. I to samo z podkładami z Hean. 2 oddaję. I ten 02 sobie zostawiam. I w sumie z upiększaczy ja używam tego, naturalny 1. Mogę sobie zostawić jeszcze oliwkę 1, a oliwkę 0 bym oddała. Tu mam jeszcze podkład, który też jest ogólnie bardzo spoko, ale jest dla mnie za ciemny i nawet nie mam za bardzo jak go porządnie przetestować, więc też się go pozbędę. O matko, korektory, pudry, bazy, będzie ciężko. Ta baza leci. Na pewno ten puder, ja go nie zużyję, no nie lubię go, koniec. Przy okazji zrobiłam malutki porządek, ale wiecie co, gładzik chyba też poleci. Czy coś z rozświetlaczy bronzerów róży? Na pewno. Na pewno te to są z Glam Shopu Iskier i Delicates, które mnie przyciemniają, więc może tych się bym pozbyła. Następnie jeden Glow Mama z Glam Shopu, ten najciemniejszy Splendor to jest. Zostawiam sobie za to ten troszkę jaśniejszy, który nazywa się Petarda. So much better. Pozbędę się też chyba Romy tej paletki, bo znacznie bardziej lubię używać tej paletki niż tej, więc tej może
się pozbędę. Z bronzerów. Wszystkie lubię, ale to wiecie co? To chyba bym się tego pozbyła, chociaż ja go bardzo lubię. Aj, lubię go, kurczę. Kurczaki. Dobra, to na razie nie podejmuję takiej decyzji. Nie mam takiego obowiązku. Jak przyjdzie czas, to przyjdzie czas. Obiecałam sobie pozbyć się chociaż jednej palety i pomyślałam o tej, bo bardzo podobne kolory mam w innych paletach, więc chyba ta leci. Niestety, out. Więc wstępnie to by było na tyle, ale przejrzę sobie jeszcze raz wszystko na spokojnie i nagram Wam podsumowanie. Po wstępnym przeglądzie postanowiłam dorzucić tutaj jeszcze konturówkę z Eveline w odcieniu Desert Rose, ponieważ nie do końca mi się podoba i jej nie używam. I dorzucam też 2 cienie w kremie, eyelinery z Glam Shopu, bo po prostu mam ich bardzo dużo, więc wybrałam takie, które mogą komuś się spodobać, a ja nie będę jakoś zbyt często używała i jest to odcień ciekłe różowe złoto i latte. I postanowiłam, że zostawiam jednak tą bazę, bo w sumie lubię ją, a zużyłam jej z połowę, więc bez sensu w sumie dawać tak mocno zużyty produkt komuś, a szkoda wyrzucać, bo jest całkiem ok, więc zostaje ze mną. I zrobię jeszcze takie malutkie podsumowanie na koniec miesiąca, po kosmetyczce miesiąca, czy będę chciała jakieś produkty tutaj jeszcze dorzucić do tego mojego pudełka, ale aktualnie jest to 25 produktów i 7 pędzelków. Myślę, że ten jeden sobie zostawię do jakichś takich artystycznych rzeczy, bo w kształcie wciąż wygląda dobrze, ale reszty się pozbywam. I to tyle. Dajcie mi koniecznie znać, czy Wy również robicie jakieś porządki w Waszych kosmetykach, czy oczyszczacie Waszą kosmetyczną przestrzeń. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to koniecznie zostawcie po sobie jakiś ślad, komentarz, łapkę w górę i subskrypcji. Nie zapominajcie o subskrypcjach, bo dzięki nim wyświetlają Wam się nowe odcinki, nie musicie mnie wyszukiwać, nie przegapiacie żadnych nowych premier, więc warto subskrybować kanał. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Pa!